Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy Ameryka zbankrutuje? Co mówią wykresy? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam i zachęcam i zapraszam dzisiaj o godzinie 18:30 do kawiarni Agere Contra, gdzie będziemy mieć następne spotkanie poświęcone inwestowaniu, tym razem w Bitcoina. Zapraszam do tego, żeby spotkać się w rzeczywistości, na piwie, przy kawie, porozmawiać i siebie poznać. Przypominam o godzinie 18:00 w Warszawie, w centrum, w kawiarni Agere Contra. Jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia. Czy Ameryka zbankrutuje? Co mówią wykresy? Już wczoraj podawałem ciekawy wykres pokazujący, jak bardzo silnie rośnie koszt obsługi długu amerykańskiego. Dług jest coraz bardziej kosztowny. Jego roczna obsługa przekracza już 800 miliardów dolarów i na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ten wzrost sięga już prawie 80-90%, zbliża się do 100% więcej niż miało to miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku, więc uzasadnione jest pytanie, czy to będzie się odbijało na sytuacji finansowej Stanów Zjednoczonych. Natomiast dlaczego ten wpis powstał? Ponieważ dotarłem wczoraj do ciekawego raportu poświęconego tego, co się dzieje na amerykańskich CDS-ach, na amerykańskim długu. Jak widzimy tutaj, CDS-y na amerykański dług, czyli ubezpieczenia na wypadek bankructwa Stanów Zjednoczonych, zaczynają rosnąć tak bardzo, że przekraczają maksima, które były ustanowione podczas kryzysu w 2008-2009 roku, 2011 i wyraźnie już utrzymują się nad tymi poziomami maksymalnymi. Dlatego też te CDS-y zaczynają część rynku niepokoić, że coś może się negatywnego dziać z amerykańskim długiem i amerykańską wypłacalnością. Oczywiście jest do tego bardzo, bardzo daleko i to jest tylko pierwszy taki nieśmiały sygnał, że być może w perspektywie bardzo długiego czasu jakieś zagrożenia z tego miejsca mogą płynąć. Natomiast nie należy lekceważyć tego faktu i te pierwsze negatywne jaskółki, przebiśniegi rynkowe zauważyć. Te CDS-y na Stany Zjednoczone myślę, że warto będzie cały czas śledzić. Kluczem do tego, co się dalej wydarzy, moim zdaniem jest geopolityka, ryzyko geopolityczne. Jeżeli Amerykanie będą cały czas wiarygodni, to nic się oczywiście złego nie stanie, ale gdyby zaczęli tracić wiarygodność, to naprawdę ryzyka bankructwa Stanów Zjednoczonych zaczęłyby się wyraźniej materializować i to nam mówią wykresy. Czy Ameryka zbankrutuje, czy USA zbankrutuje? Śledźmy CDS-y na amerykański dług. W tym wypadku widzimy, jak bardzo one ładnie pokazują, że to ryzyko, o którym my mówimy, jest wyższe niż miało to miejsce 15 czy też 10 lat temu. Jeżeli jesteśmy przy amerykańskim długu, to śledzimy oczywiście różnice między amerykańskimi dziesiątkami a niemieckimi dziesiątkami. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich 15 lat, tendencja do tego, żeby była coraz większa rentowność amerykańskich obligacji, trwała mniej więcej do okolicy roku 2020 i gdyby to tak nałożyć na wykres euro-dolara, to był jeden z głównych fundamentalnych powodów, dlaczego amerykański dolar zyskiwał na wartości. Warto być tego świadomym, że fundamentalnie uzasadnione zachowanie euro-dolara było faktem. Natomiast na przestrzeni ostatnich 3 lat widzimy, że ta różnica wyraźnie się zmniejsza, a ostatnie wydarzenia prowadzą do wniosku, że jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce ta różnica będzie najmniejsza od 10 lat. Z jednej strony oznacza to zwiększenie atrakcyjności niemieckich papierów, natomiast z drugiej strony może być pewnego rodzaju sygnałem ostrzegawczym, że amerykański dolar także może już nie mieć takiego fundamentalnego wsparcia do umocnienia. W marcu ujawniły się ryzyka związane ze stopami procentowymi w sektorze bankowym, ale widzimy na tym następnym wykresie, że tak jakby już
amerykańskie banki nie generowały aż tak dużego ryzyka. Warto być świadomym, że te wskaźniki dotyczące wypłacalności amerykańskiego długu korporacyjnego pokazują, że to ryzyko jest już na poziomach akceptowalnych, na poziomach sprzed tych kryzysów i oczywiście będziemy je także wyraźnie śledzić. Natomiast jeżeli zobaczymy cały czas, że co się dzieje na tych amerykańskich papierach względem innych, to ryzyko amerykańskich banków jest cały czas podwyższone. Na następnym wykresie widzimy już, co rynek może twierdzić i twierdzi, że stanie się w amerykańskiej polityce monetarnej. Rynek sygnalizuje, że nie warto lekceważyć wskazań płynących z zachowania całej krzywej dochodowości, a amerykańskie obligacje, jak widzimy, sięgają już poziomu 3,60, więc każdy kolejny dzień przynosi nam wzrosty rentowności. Powrót nad poziom 3,5% stał się faktem, powrót nad średnią 200-sesyjną stał się faktem, a w ujęciu krótkoterminowym zaczynamy już atakować okolice poziomu 3,60, gdzie mamy linię szyi takiej miesięcznej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc czy rynek zaczyna dyskontować jakieś negatywne zjawiska, które będą się działy na długu, czy rynek dyskontuje, że jednak nie będzie obniżek stóp procentowych, czy rynek faktycznie zaczyna dyskontować, że zjawiska związane ze wzrostem cen ropy naftowej nie pozwolą na bardziej agresywne luzowanie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Z tym się będziemy oczywiście zmagać i to będzie miało duże konsekwencje dla różnych klas aktywów. Dlaczego tak jest? Zobaczmy, jakie są wyraźne zmiany implikowanej stopy procentowej. To wczorajsza sesja nie przyniosła nam jakichś ważnych danych makroekonomicznych, natomiast w rynku jest jednak podwyżka stóp procentowych, jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych w cyklu podwyżek, tym razem wyznaczona na czerwiec, ale bardzo wyraźnie zanika szansa na pierwszą obniżkę stóp procentowych w 2023 roku. Co prawda jest ona jeszcze wyznaczana na grudzień, ale w takim tempie może się okazać, że wkrótce już nie będzie uwzględniana choćby jedna obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę, jakie duże jest teraz przełożenie zmiany tych oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej wynikających z zachowania oczekiwań inflacyjnych ujawnionych w poprzednim tygodniu, związanych z tą decyzją OPEC sprzed 2 tygodni, gdzie ta decyzja podwyższyła cenę ropy naftowej. Przełożenie jest naprawdę bardzo silne. Na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie i oczekiwanie rynku co do tego, kiedy będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych względem zachowania bliskiej części krzywej dochodowości. Ten wykres warto sobie zapamiętać. A sama giełda wczoraj znowu zaimponowała swoją siłą. Indeksy giełdowe nie doprowadziły do spadków. Mamy próbę wyciągania, mamy indeks giełdowy na bardzo blisko maksimów tendencji wzrostowej, która się ujawniła w ostatnich tygodniach. Dlatego też część inwestorów może zakładać cały czas szturm na ten poziom 4200 punktów, który jest scenariuszem bazowym, a dopiero przełamanie tej najszybszej linii trendu wzrostowego będzie sygnałem negatywnym. Natomiast rynek i analizy bloombergowe wskazują, że inwestorzy boją się, że te wzrosty, które występują na indeksach giełdowych, są wynikiem tylko i wyłącznie zachowania dużych spółek, a nie szerokiego rynku. Pierwszy wykres to bardzo wyraźnie pokazuje, drugi wykres także sygnalizuje, jakie jest przełożenie zachowania tych tylko największych spółek na indeks giełdowy, że indeks Standard & Poor's nie rośnie na szerokim rynku. I następny wykres pokazujący Big Tech, te zmiany wartości spółek, stopę zwrotu od samego początku tego roku bardzo dobitnie wskazują, jakie jest właśnie teraz przełożenie i wpływ dużych spółek na zachowanie szerokiego rynku giełdowego, ale na następnym wykresie widzimy, że te rosnące rynkowe stopy procentowe znowu będą straszyć, zwłaszcza spółki technologiczne, ponieważ spółki technologiczne są bardzo wrażliwe na ruch stóp procentowych.
Więc pierwszą konsekwencją, którą dzisiaj będę omawiać, wzrostu rynkowych stóp procentowych jest ryzyko i zagrożenie dla spółek technologicznych z indeksu Nasdaq, że one mogą wkrótce zakończyć tendencję wzrostową i wrócić do tendencji spadkowej. Natomiast dzisiejsza sesja w Azji jest podzielona. Spółki w Japonii ładnie rosną. Mamy do czynienia z zatrzymaniem giełdy w Chinach, dlatego też trudno powiedzieć, czy to, co się teraz dzieje, będzie miało jakieś negatywne przełożenie. Jeżeli będzie miało jakieś przełożenie, to raczej pozytywne. Myślę, że DAX nie zdyskontował wczorajszego zachowania indeksów giełdowych na Wall Street i będzie szansa, żeby znowu spróbować zaatakować, zbliżyć się do poziomu 16 000 punktów, do psychologicznego poziomu. Jednak ta ostatnia charakterystyka tendencji wzrostowej na indeksie DAX sygnalizuje i pokazuje, że rynek jest nieśmiały w tendencji wzrostowej. Z jednej strony to dobrze, jeżeli chodzi o perspektywy kontynuacji tendencji wzrostowych, ale z drugiej widać, że nie ma siły jakiegoś większego popytu, który by mógłby dynamicznie ruszyć i przełamać najbliższe i już ważne opory. Dlatego też bądźmy bardzo czujni, ale moim zdaniem dopiero przełamanie poziomu 15 700 punktów zmieniłoby perspektywę i to nawet w krótkim terminie z prowzrostowej na prospadkową. Euro-dolar wczoraj zatrzymał się na tej miesięcznej linii trendu wzrostowego, dlatego też popyt na ryzyko może znowu próbować zaatakować, ale widzimy, że znaczenie tej linii rośnie i jej wpływ na różnego rodzaju inne klasy aktywów także może mieć miejsce, ponieważ zachowanie amerykańskiego dolara jest teraz bardzo ważne, a nie udało się utrzymać nad poziomem 1,10, dlatego też tworząca się świeca w ujęciu tygodniowym może zacząć straszyć inwestorów, ale do tego jest jeszcze bardzo daleko. Wpływ amerykańskiego dolara i rentowności na cenę złota jest duży. Złoto nie lubi, kiedy rentowności rosną, a amerykański dolar się umacnia. Wtedy złoto ma tendencję do tego, żeby spadać. Dlatego też, jeżeli te tendencje na rynku amerykańskich obligacji będą kontynuowane, to oddalać się będzie wizja wzrostów ceny złota. Mamy także powrót poniżej poziomu $9,000 na cenie miedzi, czyli rynek surowcowy jakby tutaj reaguje na zachowanie ryzyka, na zachowanie amerykańskiego dolara i zachowanie amerykańskich obligacji. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznamy wskaźnik ZEW. Dla Niemiec to będzie najciekawsza publikacja, ponieważ jest to pierwsza kwietniowa publikacja z Europy i do niej będziemy przywiązywać większą wagę. Zobaczymy, czy tendencje optymistyczne pojawiają się w niemieckiej gospodarce, czy też trwa ten optymizm, który od października jest związany z odbiciem wynikającym ze spadków cen gazu. I patrzmy także na zachowanie Bitcoina, ponieważ on testuje ważną strefę wsparcia, więc wczorajsze minima wyznaczyły nam lokalne wsparcie. Pokonanie wczorajszych minimów będzie oznaczało, że ta tendencja, która jest widoczna od kilku godzin na Bitcoinie, będzie kontynuowana. Ma szansę pogłębić tendencję spadkową rynek w takiej sytuacji, natomiast każdy czas obrony tego wsparcia faworyzuje dalsze scenariusze prowzrostowe w średnim terminie, warto być tego świadomym, a korelacja zachowania Bitcoina z ryzykiem, zachowania Bitcoina z indeksami giełdowymi jeszcze raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Natomiast gdyby się amerykański dolar zaczął umacniać, a rynkowe stopy procentowe zaczęłyby iść w górę, to byłoby to zagrożenie dla tendencji wzrostowej na Bitcoinie, którą obserwujemy także od marca. Co jest bardzo ciekawe, Bloomberg zwraca uwagę, że te wzrosty Bitcoina w ostatnich miesiącach są silnie skorelowane z zachowaniem depozytów w amerykańskich bankach. Depozyty spadają, a wartość Bitcoina rośnie. Czy to jest jakaś korelacja, jakieś powiązanie, które szczególnie występuje od samego początku tego roku? Będziemy to bardzo intensywnie śledzić. No i teraz czas na polskie aktywa. Polskie obligacje są nad wyraz spokojne, tutaj niewiele się dzieje, od miesiąca mamy wielką flautę.
Mamy utrzymywanie się poniżej poziomu 4,26 na dolar złoty, a to faworyzuje scenariusze prospadkowe w średnim i w długim terminie. Widzimy wykres w ujęciu tygodniowym. Gdyby się okazało, że amerykański dolar cały czas się osłabia, to ta tendencja do umocnienia krajowej waluty byłaby cały czas obserwowana, a szczególnie dynamiczne spadki miałyby miejsce właśnie na parze dolar do złotego, ale utrzymywanie się takich sygnałów na euro-dolarze faworyzuje giełdy papierów wartościowych. Dlatego też ja się nie dziwię, że indeksy giełdowe w Warszawie utrzymują prowzrostowe sygnały. Natomiast dopiero spadek i powrót poniżej poziomu 1800 punktów zmieniłby sytuację w krótkim terminie na prospadkową. Na chwilę obecną, gdyby patrzeć tylko przez pryzmat zachowania samego indeksu giełdowego, to faworyzowane są scenariusze zakładające atak na maksima tegoroczne i psychologiczny poziom 2000 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, co się dzieje na rynku. Czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy, czy też wszystkie inne wydarzenia rynkowe. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam. Moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.